bok nie boli dzisiaj? Trochę, ale jaka to dobrze. Może od roweru. Wczoraj tyle dałeś. Ile wczoraj jeździłeś? Pół dnia chyba, co? Pograłeś trochę z rana? Pograłeś, nie? No. Jak byś się przedstawił? Kim jesteś? Jestem gospodarzem. Wszystko moje jest. A jak się nazywasz? Grzegorz Niścierewicz. Co robisz w życiu? No, jeżdżę rowerem, gram na perkusji. Tak dużo wycięliście tego drewna. Pomogłeś mu. No i wynieśli, potem na taczkę, taką taczkę mamy, taką na 2 kółkach. Dobra kawa? Dobra, jak siostra zrobi, nie? Dobrześ. No. Ja też lubię, jak ktoś mi robi. To może później ty mi zrobisz, co? Zrobię. No. Czym jest dla ciebie perkusja? Perkusja jest i jest tylko do grania perkusja, to ja tam mam te bębny mam i mam tą stopkę, jak stukam ten i pałki do grania. A kiedy zacząłeś grać? A już nie pamiętam kiedy, bo to Mariusz kupił i Ala dla mnie to perkusję kupili. No i od tej pory już zacząłem grać. I jeszcze mam tą taczkę, widzisz, tam stoi taczka. To było Boże Narodzenie i prezent świąteczny, więc całe święta Grzegorza nie było. Koncertował nam, grał. No, był bardzo szczęśliwy, po prostu się popłakaliśmy z radości. Z jego szczęścia. No ja nie myślałam, że mogę mu sprawić tyle radości. To był trafiony prezent. Perkusję masz od niedawna, od roku. Od roku. Jak już jeszcze nie miałem perkusji, to jeszcze krzesełko podstawiałem sobie i na krzesełku ćwiczyłem. Granie te. Ja od tej pory nauczyłem się grać. Nauczyłeś się grać stukając w krzesełko. Tak. Uczyłem się grać. A kto ci powiedział, że trzeba grać, że trzeba ćwiczyć? Skąd wiedziałeś, że jesteś perkusistą? Mariusz mi powiedział. A kim jest Mariusz? Mariusz to jest mój szwagier, ale moja siostra jest. Jak zobaczyłam reakcję brata na ten prezent, to taki miałam do siebie żal, że nie spełniłam tego marzenia wcześniej, ale ja po prostu nie wiedziałam, że to jest dla niego aż tak ważne. Myślałam, że to będzie taka odskocznia troszkę, ale że to nie wypełni jego życia do tego stopnia. Jak Grześ gra, to po prostu
świat wkoło zamiera, bo mu jest, w tej chwili jest ważne tylko granie. On sobie liczy w pamięci, bardzo się skupia, nawet jak go wołam do jedzenia czy na kawę, to nie, bo on musi zakończyć słuchanie, granie i wtedy robi sobie przerwę, kiedy sam stwierdzi, że ma dość, ale tak no długo gra. Ile godzin dziennie potrafi spędzić przy Myślę, perkusji? że ze 4-5 godzin. Czasami do późnej nocy. A jaką pierwszą piosenkę pamiętasz? Jaką śpiewałeś, jaką stukałeś? Wszystkiego mojego życia kombi gram. To jest Grzegorz Skawiński śpiewa z kombi, bo on ma łyse i tutaj ma tą gitarę, tą elektryczną ma. Jak sobie wyobrażasz słodkie i miłe życie? Jak to wygląda? Normalnie. Normalnie wszystko jest. Tam w sobce jeszcze ta stoi. Wozik taki do wożenia drzewa jest. I są pięki. Jest ode mnie starszy, ma 48 lat. Dzieciństwo spędzaliśmy razem. Razem się bawiliśmy, chodziliśmy do podstawówki. Później, jak już wyszła choroba, widać było, że sobie nie radzi Grześ w zwykłej podstawówce. No to tak troszkę nasze drogi się rozeszły, bo ja się uczyłam w innej szkole, później liceum, studia. Grześ uczył się w Sokółce, w szkole specjalnej. U Grzesia stwierdzono upośledzenie od urodzenia. Tędy też rowerem, tą drogą jeździsz? Tak, bo ja tą drogę znam. Ale jakoś tam pomału. Dojechałeś. I 4:00 już byłem w domu. O, ciągnik stoi z pługiem i z tym. To że oni tutaj coś będą robić. Chodź Grześ, chodź. Tak, one jesteśmy. A Pani jako opiekun prawny się Tak. za? Dobrze. Jak się czujesz? Bolało? Bolało trochę? Nie, Nic, nie? nic. Zuch. Odkąd zostałam też opiekunem prawnym, bo od niedawna, w sumie od 4 lat, to tak do mnie dotarło to, że ja mam tak naprawdę 3. dziecko i chciałam mu po odejściu rodziców tak wypełnić tą pustkę, bo najbardziej był Grześ związany z rodzicami, ponieważ on tutaj całe życie mieszkał z nimi. Bo rodzeństwo, ja wiadomo, każdy ma swoją rodzinę. No Grześ tutaj całe życie spędzał tutaj, dlatego on jest bardzo przywiązany do Podlipek, tu do tego domu. Zna te okoliczne tereny, wsie, ludzi. Lubię las i lubię przyrodę, lubię zwierzęta jeszcze, lubię. I jechaliśmy do Krynek, to lis był. Mijaliśmy, tylko uciekł.
bo jak ja jadę rowerem, to muszę trochę odpoczywać, bo pod górę ciężko, a muszę podprowadzić. I tak o, i tych rowery i tak stare, to nie ma czym jeździć teraz. A jak jadę rowerem, to sam do siebie gadam. I co do siebie mówisz? A różne rzeczy. Na przykład. Na przykład jak twojej mać powiem. A co to znaczy? A nie wiesz co to znaczy. Cholera, Jak tak sobie jedziesz, to tak do siebie mówisz. tak. Ale też rozmawiasz ze sobą o tym, co w przyszłości chciałbyś robić? Nie, ja to tam jak do Nowego Ostrowia jadę, to zatrzymuję się. Tam przystanek jest zrobiony. Dwie łyżeczki Wie. i do mleka. No i mleko. Tak. Proszę, jest Krzysiu, jeszcze jest. Muzyka to tak go wyciszyła. No i przede wszystkim wypełniła taką lukę pustki w domu. Wtedy, kiedy mama była jeszcze, to jest zupełnie inaczej. Nawet jeśli osoba jest leżąca, czy chora, czy niedołężna, ale ktoś jest, tak? Do kogoś się odezwać, porozmawiać. Grześ też bardzo się troszczył o mamę. Aż w ostatnich miesiącach życia to myślę, że Grześ najwięcej poświęcał czasu mamie, bo był codziennie z nią. Mama i opakiwała się mną, i tutaj gotowała jeść dla mnie, wszystko gotowała. No i teraz, żeby nie Ala, to już muszę sam wszystko robić. Kiedy się dowiedziałam, że mama zmarła i musiałam przyjechać poinformować Grzegorza, całą drogę myślałam, jak mu to powiedzieć. No a ja tylko weszłam do domu i Grześ wiedział chyba już o co chodzi. I przytulił mnie i powiedział: damy radę, Ala. No uważam, że w tym momencie to on był mądrzejszy od nas wszystkich, bo popadliśmy w jakąś panikę. Także spokojnie powiedział: Ala, mama była chora, odeszła. Mówi, ale jej jest dobrze. Ja tego mu zazdroszczę, że on inaczej podchodzi do życia, w najmniejszym szczególe dostrzega jakąś taką, potrafi dostrzec radość. I tak naprawdę dużo mu do szczęścia nie trzeba. Jak żyć? Wygodnie żyć. Wygodnie to ja mam to łóżko do spania.
określa byt. Trzymaj tak. Twarde łokcie pomogą ci i giętki kark. Czy to już znasz, kochanie? Czy nie wiesz, jak to jest? Czy wierzysz im bez granic? Czy ty chcesz wierzyć w mnie? Słodkiego, miłego życia, bez chłodu, głodu i picia. Słodkiego, miłego życia jest tyle gór do zdobycia. To przegrany nie liczy się, odpada z gry. Cały klamkę pohamuj wstręt, pohamuj sny. A nagrodę dostajesz za piękny kurs. Dla głuchych nagrodzi cię bez zbędnych słów.